Ty, ale weź zrób takie ujęcie, żeby wyglądało, że mój. Grotowisko 2024, strzelnica Bellona w Maryninie. Za bramsa dzisiaj nie będziemy strzelać, ale za to zrobimy, mam nadzieję, dużo innych fajnych rzeczy, bo impreza się rozrasta, jest coraz więcej wystawców, jest coraz więcej fajnych rzeczy do zrobienia i pokazania i to za chwilę postaramy się uczynić. Nie stawać. Początkowo chciałem tu usiąść, ale wybraliśmy Abramsa. Zobaczcie, impreza z roku na rok się rozrasta. Zmienia się w ogóle układ tutaj na strzelnicy. Widać, że współpraca ze strzelnicą Bellona Marynino i z Nadwiślańskim Towarzystwem Strzeleckim i z Legionowskim Towarzystwem Strzeleckim idzie pełną parą. Ta impreza, dzisiaj żeśmy tutaj wjechali i było takie wow, naprawdę jest fajnie. Zobaczcie, jest Cougar. Zaczęliśmy od Abramsa z pierwszej warszawskiej. Tu oczywiście są puchary, nagrody, podium. Tu będzie zakończenie, tam jest w okolicach 15 będzie podsumowanie zawodów i zakończenie. Oczywiście nie mogło zabraknąć standu Wojsk Obrony Terytorialnej, no bo w końcu impreza wotowska, no to musi być, tak? Czyli wotowcy pokazują wotowcom swoje wyposażenie. No ale nie wszyscy wotowcy mają do czynienia z karabinami wyborowymi, wielkokalibrowymi, tam Lapua 338, grot, no to wiadomo, wykrywacz min. Pozdrawiam Cię, Marcin. UKM. O, ale zobaczcie, na przykład widać też lunety spoterskie, ale może nie wygląda, ale za to robi roboty, do której został przeznaczony. Jest oczywiście stoisko fabryki broni Łucznik Radom. Pójdziemy tam, bo ta A3 leży gdzie indziej. To pójdźmy tam, gdzie leży A3. To pójdziemy, bo tutaj fabryka broni Łucznik Radom na tym stoisku pokazuje to, co pokazuje zwykle, czyli to, co już widzieliście kilka razy przynajmniej u nas, albo i kilkadziesiąt na innych kanałach. Ale mają grota A3 i postaramy się tego grota A3 w takim dosyć ogólnym looku pokazać, jak wygląda, a jak wszystko pójdzie dobrze i nie umrę do tego czasu, to postaramy się zrobić o nim już taki pełnoprawny film. A teraz idziemy na górę zobaczyć pozostałe firmy, które się tu wystawiają. WRX 11, czyli moździerz, ultralekki moździerz Antos z amunicją. Antosa znacie z naszego filmu, do którego link tu pokaż. Tu będzie link z pokazu firmy WRX 11, nawet z niego strzelaliśmy, było naprawdę grubo. Jak WRX 11, no to nie mogło zabraknąć Pawła Łukasika z NTS-u. Ale nie mogło zabraknąć oczywiście minigana, który też widzieliście w akcji na tym samym filmie, więc nie ma o czym gadać. Pokażcie w końcu coś nowego. Czołg jakiś albo coś. Nie wiem zupełnie dlaczego, ale zanim żeśmy zaczęli nagrywać, to Bartek z bardzo dużym zainteresowaniem oglądał, ale one są bez futerka, Bartek. Pałki, ale pałki znacie, bo pałki dystrybuowane przez WRX 11 pokazywaliśmy Wam w naszej relacji z ostatniego MSPO. Jest czerwona jest szybsza. A, tak, czerwona bardziej boli. I są hełmy, które pokazywaliśmy Wam też na tej samej relacji. To Sestana, tak? Schubert? Nie, Sestan. Schubert. Schuberta, hełmy, ale to też Wam pokazywaliśmy na relacji z MSPO. Obok Piap. Ale teraz Piap nie ma swojego zdalnie sterowanego pojazdu prawie bojowego, tylko pokazuje mniejsze roboty. To jest Scout, a tu mają taką platformę. Jak się ta platforma nazywa? Na razie to jest platforma transportowa. Na razie się nie nazywa, na razie jest po prostu platformą transportową, czyli rodzajem drona lądowego. Głównie transportowego, jak widać można nawet na nim położyć rannego i go ewakuować, żeby nie targać na tych noszach. Oczywiście jest wyposażony w głowicę obserwacyjną, oczywiście jest zdalnie sterowany z pulpitu, jak to w Piapie. No i Pkol, te cele Wam pokazywaliśmy w ostatniej relacji, poprzedniej relacji z grotowiska. Bardzo fajne zresztą. Bardzo fajne, tak, bardzo fajne. Samostawiające się. Oczywiście optyka Leopolda. Ja tam nawet nie podchodzę, bo to kosztuje takie pieniądze, że bałbym się to wziąć do ręki. Fenomenalna optyka, ale no niestety w związku z tym, że jest dobra, niestety też sporo kosztuje.
Garda. Garda pokazuje swoje cele. Mają nawet Garda Coffee. Oprócz celów możecie się napić kawy pod warunkiem, że macie młynek i zaporzaczki. Mamy część zmielonej i jest wersja z Viagrą i z bromem. Także w zależności od tego, kto co potrzebuje. Okay. Żartowałem. Cele miękkie, czyli wytrzymujące, ile one wytrzymują? 4-5 tysięcy strzałów. 4-5 tysięcy strzałów i z boku założony sygnalizator, który po uderzeniu zaczyna świecić, no, tak, żebyście... Ma tak zrobione, że metal musi uderzyć, żeby przypadkowe uderzenie o gałąź czegokolwiek... Czyli jak pukam palcem, to nie, ale jak zostanie uderzone odpowiednio twardym przedmiotem, to już tak, sprytne. W tych celach, jeśli strzelacie z trochę dłuższego dystansu, no to ten wskaźnik będzie konieczny, bo walicie do gonga, no to jest efekt dźwiękowy, tak? W przypadku tego albo są takie cele, gdzie tam odpryskuje coś, czy jak pomalujecie gonga farbą, to też widać. Zaraz Wam pokażemy, ale jeżeli walicie do takiego miękkiego celu, przez który pocisk po prostu przelatuje, no to jest must have, jeżeli chcecie po prostu wiedzieć od razu, czy trafiliście. Albo inaczej, jeżeli w ogóle chcecie wiedzieć, czy trafiliście, bo jak to będzie już trochę postrzelane, to szukajcie sobie tej dziury potem, którą żeście ostatnio zrobili. A tutaj jest pomalowany farbą i jak trafiacie, to po prostu, to jest zwykły spray, nie? Tak, to jest Jakakolwiek farba. Czyli malujecie po prostu jakąkolwiek farbą sprayu i w momencie, jak pocisk uderzy, to robią się takie odpryski i macie od razu informację o trafieniu. Oczywiście tak, widzicie, uderzenie nożem załatwia sprawę. I można do tego strzelać z 12,7 nawet i nie ma problemu, dostaje dziurkę wielkości główki od szpilki. Na szczęście nie mam 12,7, Jak na szczęście. Szkoda. bo drogi. Ponty bądź za darmo. Chcieliśmy Wam pokazać produkty firmy Unifec, ale chyba Wam nie pokażemy, bo każą iść na trzecie piętro, lokal 6. Nie bardzo wiem, gdzie to jest. Ja Ci powiem. Gdzieś tam? A tak naprawdę są tu. Polska firma mieszcząca się niedaleko Wolfschanze, czyli koło Kętrzyna. Tak? Czyli koło niedaleko miejsca, gdzie była kwatera główna malarza z Austrii na Mazurach. I oni szyją wyposażenie. Są mało znani na rynku, dlatego że szyją głównie na kontrakty. Rynek cywilny raczej nie. Tak? Więc mają kontrakty dla Litwy, Łotwy, mają kontrakty dla Szwajcarów, obsługują też nasze służby mundurowe. No robią po prostu wyposażenie, tak? Robią kamizelki, torby, plecaki, rękawiczki, ładowniczki, różne. Od takich, no powiedzmy nieprzesadnie fajnych, bo ja nie lubię tego typu ładownic miękkich, po dużo bardziej rozbudowane rzeczy. Tam nie filmuj, bo tam tego nie możemy. No, proszę bardzo, kamizeleczka we wzór 93, plate carrier, odzież ocieplająca, kurteczka zimowa z cienką taką dodatkową kurteczką typu powiedzmy Atom Wolfhund. Kominiarki. O, tu mamy co jeszcze, jakiś komplecik To przeciwdeszczowy, jest dla wojsk specjalnych podobno. czyli harczel membranowy. No, może być. I z polarkiem takim jak ECWCS Level 3. Bardzo lubię te polarki, one są bardzo... Wiatroszczelność tego w skali od 0 do 10 -3. Natomiast jeżeli to zakryjecie czymś, to termika jest po prostu rewelacyjna. O, Team Concept, wirus. O wirusie macie z ostatniej relacji na MSPO. Spory fragment. Odpowiada przedstawiciel firmy Team Concept, powiedział o nim chyba wszystko, co mógł powiedzieć. No tu dzisiaj jest jeszcze z szalupą ratunkową, bo na bagażniczku rowerowym, a w zasadzie motocyklowym, proszę bardzo, jest motocykl. Można gdzieś dojechać wirusem, a dalej jeden zwiadowca może wskoczyć na motorek i przelecieć tym motorkiem, zwłaszcza, że jest to motor z napędem elektrycznym, więc jest cichy. I pędzony pasem, tu nic nie klękocze. Tak, i pędzony pasem, więc to będzie bardzo cichy. Nie musicie podjeżdżać w rejon rozpoznania czy wykonania zadania tym. Gdzieś w pobliżu i rozpoznanie. Z tyłu zobaczcie, że jest mocno rozbudowany bagażnik, więc tu można zapakować radiostacje, urządzenia rozpoznawcze, obserwacyjne, laserowe wskaźniki, podświetlacze i wszystko, co będziecie jeszcze chcieli.
Można zapakować na ten elektryczny motorek i za pomocą tego motorka zwiadowca może wykonać zadanie po cichu. I nie trzeba odpalać silnika spalinowego. Templars, Gear. Templarsa pokazywaliśmy Wam w relacji z Iwa, duży materiał. Mam na sobie pas Templarsa, który uwielbiam. Oferta Templarsa jest naprawdę ogromna i co ciekawe, oni szyją też ładownice, wyposażenie, torby na sprzęt, który jest mało popularny, jeżeli chodzi o... Znaczy, jego jest w wojsku stosunkowo niewiele, czy w siłach, w służbach mundurowych. I jest problem z przenoszeniem na przykład wyposażenia czy amunicji do tego, tak? Typu skrzynki do RKM-ów różnego rodzaju. To jest najczęściej noszone w jakiś dziwny sposób, a oni szyją na to ładownice. Back panele do ich plate carriera, front panel, black panel, kamerbandy różnego rodzaju. Oni mają, to się nazywa Cataphrakt. To jest ich topowa kamizelka i powiem Wam, że Siemandero, Witaj. że pokazali nam tego Cataphracta w pełnej osłonie balistycznej, czyli z poddawanymi kołnierzami, ochronami ramion i tak dalej. Super, naprawdę super. Nie przypadam za tego typu ładownicami, tak? No ja mam, tu jest starsza wersja tych ładownic i tu jest ramka w kształcie litery U, tak? Czyli ona pracuje tylko tutaj na boki. Ale pokazali mi teraz właśnie chłopaki nową wersję z nowym systemem mocowania, co prawda tu nie ma tych takich, zrobili w ogóle nowe ucha do mocowania, tak? Ale zrobili też inny design z przodu, że mamy sloty mole tu po bokach, ale mamy też i środkowy, więc jeżeli chcemy do tego dopiąć ładownicę pistoletową, to nie musimy prawo-lewo, ale możemy to rypnąć po prostu po środku i będzie tak jak tu. Ja tych kanapek też nie lubię, chociaż ta ładownica akurat działa bardzo fajnie, bo ta jest zszyta, a te złożyłem, żeby zobaczyć jak to działa. No działa, ale wolałbym to na przykład, tak? To do mnie bardziej przemawia niż klejenie dwóch ładownic razem za pomocą systemu montażowego. To jest dużo lepsze. I teraz jaki jest feature w tej ładownicy? Zmienili ramkę. Czekajcie, muszę to rozkulbaczyć, to Wam pokażę. Ona teoretycznie wygląda jak litera U, ale to jest litera L, dwie litery L, tak? Bo ona pracuje też tu na dole i to nie pracuje już tylko tu na górze, ale po całej długości. Lepiej trzyma magazynek, łatwiej jest z retencją tego. Jest oczywiście od spodu, od środka materiał antypoślizgowy. Nie moja bajka, ale używałbym. A to jest, dzięki, a to jest ten nowy system mocowania z takiego bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. On jest bardzo odporny na zginanie, na łamanie i zrobili to tak, że przeplecenie tego wszystkiego w taki sposób, w jaki powinno się przepleść, powoduje, że ta ładownica siedzi bardzo sztywno. Bo to nie jest tak jak na tych materiałowych, że one się tam będą trochę wyginać, tylko tu jest osadzone bardzo sztywno i to jest główna idea tego. Jest bardzo płasko. Dziękuję. Helikon. Guardian. O Guardianie jest film na naszym kanale. Nie wiem, czy tam jest chyba limit 5 zakładek, tak? Nie wiem, czy się zmieszczą. Najwyżej linki będą. Tak, w opisie. Guardian, czyli system plate carriera. Całkiem fajny, chociaż raczej nastawiony na służbę mundurowej użytkownika cywilnego niż na wojsko, ale całkiem spoko. Mi się ten Guardian nawet podobał. Bardzo mi się spodobał ten admin panel, był super i bardzo fajny danglerek z możliwością przerobienia na nerkę. Super. Dangler w ogóle miażdży system. To jest niezłe, ale dangler miażdży system. O, mają nowego Chestriga. Pokażcie nowego Chestriga. Nie wiem, czy na Iwie O Jezu. widzieliście, czy nie, ale Mówią, że był na Iwie, nie wiem, czy go widziałem na Iwie. Jezu, jaki wielki, kurna, panie. Co oni tu porobili? kamerzysty. Zestaw kamerzysty. Tu wszystko się zmieści. Dangler, tu admin panel, kieszenie na granaty, kieszenie na magazyn, kieszenie na radio, wszystko jest. Jezu. Ja wolę takie bardziej minimalistyczne. Za wielkie. Jak miałem coś takiego nosić, to chyba tego plate po prostu założył. Ale nie kwestionuję tego, bo sam znam parę osób, które lubią po prostu chesty. Nie lubią pasów rozbudowanych, nie lubią innych rzeczy. Lubią chesty. A to szare, to co to jest? Foxhole to kieszonka taka nowa, tam można sobie kurtkę wsadzić albo poncho czy cokolwiek. Ale to jest taka jak nerek. Można albo nerkę, albo do plecaka dopiąć, nie? Możesz to dopiąć za pomocą huków lub nosić bezpośrednio na pasku. A jeszcze możesz zrobić fiki-miki, to wszystko chowasz do środka i przetraczasz pas środkiem. Shockcord.
Zapięcie zawijane. Zawijane zapięcie. Czy na postojówkę to jest w tym momencie poncho, czy postojóweczka jakaś typu Wolfhound bez problemu wchodzi. Foxhole, tak? I siajama. Lisia jama albo okop, bo czasami okop też się tak nazywa. Jakonerka przypinana do plecaka albo wkładana na wasz pas z shockcordem, z zawijanym szczelnym zapięciem na kurtkę postojową, wodę albo co tam musicie mieć pod ręką. Całkiem fajne, nowe, tego jeszcze nie znałem. A teraz idziemy dalej. Prawie jak na Furii, tylko trochę lżej. Ale to ciąganie manekina stare, on waży podobno 80 kg. To weź se go przeciągnij, to jest 50 metrów. 100 metrów ciągnięcia 80 kg i potem zasuwasz dalej. No, a jesteś w kamizelce i w hełmie. Na Furii 3 to zrobiliśmy. Co? Ciągnięcie trupa. Na A no tak, i dużym też w kamizelce i w odcinku hełmie. Przecież tam jest obligatoryjnie. Nawet mają jakiś coś w rodzaju killing house'u. Zakłady mechaniczne Tarnów. A jak zakłady mechaniczne Tarnów, to lekki moździerz z bardzo fajnym celownikiem. O tym celowniku już Wam kiedyś opowiadaliśmy. Bardzo jasny, bardzo czytelny, bardzo łatwy w obsłudze. Zapraszają nas, żeby strzelić. Trzeba będzie chyba skorzystać. Nabój treningowy, tak? Czyli odpalany jakimś ślepaczkiem, nie wiem dokładnie jakim, ale ślepaczkiem do strzelania treningowego, do nauki obsługi. Granatnik rewolwerowy z Tarnowa, doskonale Wam znany. No i crème de la crème, czyli MWS-y. Wszystkich najbardziej interesuje MWS 15, czyli ten i ten, nie ten, ten. No MWS, tak, zaprezentowany po raz pierwszy 3 lata temu. Bardzo fajny karabinek, tyle tylko, że nadal niedostępny. Cały czas wszyscy czekają, tak? Bo ten karabinek zasadniczo jest praktycznie ukończony. Tylko teraz wszyscy czekają, co dalej z tym karabinkiem. Czy będzie gdzieś sprzedany za granicę, czy ktoś go w Polsce kupi, czy pokaże się w końcu na rynku cywilnym. Strzelaliśmy już z niego, dzisiaj sobie też z niego strzelimy, bo jest na osi. No i karabiny wyborowe, najnowsza 50 czterotaktowa. Z tego dzisiaj nie postrzelamy. Ten karabin pokazywaliśmy Wam, jeśli dobrze pamiętam, 2 lata temu na MSPO. Była rozmowa z Romkiem Uznańskim, konstruktorem tego karabinu. I tam było wszystko o nim opowiedziane, więc nie będziemy się powtarzać. Widziałeś? Viva! Pamiętasz? Gimby nie znają. Była kiedyś taka telewizja muzyczna Viva i miała bardzo podobne logo jak te trójkąciki. No dobrze, tyle gadania. Pójdziemy sobie teraz na oś i postaramy się coś strzelić z tego, co tam jest. Tam coś strzelało seriami, chyba jest tam UKM i chyba jest MWS 15 i chyba trzeba z nich strzelić. MWS 15 z najkrótszą lufką. Dokładnie z tego karabinka strzelaliśmy tutaj z Tarnowem pod koniec zeszłego roku, jakoś w połowie grudnia, jak kręciliśmy z nimi reklamówkę, która premierę miała na SHOT Show. Dosyć ciężki, no ale to jest full metal, tak? Komora spustowa jest metalowa, komora zamkowa jest metalowa, lufa jest stosunkowo gruba, więc to po prostu musi ważyć, ale strzela się z niego naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Niestety jest bez fan switcha, bo to wersja cywilna. Nuda. 2 zmisowałem. Przy tym krótkim łożu, no, wymuszony jest chwyt z przodu.
Gazy jednak trochę walą. Po ręku da się to zupełnie spokojnie wytrzymać, ale jednak lepsza byłaby do tego rękawiczka. Jakieś kluseczki grubsze. No bo to jest MWS 25 w 308 z fajną lunetą. No, 100 metrów gong, 20 cm, potężna optyka, 308. Na 300 metrów to już by coś było, ale na 100, ale zero kopa, naprawdę. Strzela się z tego ultra przyjemnie. A, mam sobie załadować. O! Będzie się działo. No co mam powiedzieć? Strzelanie z RKM-u, no. Zgaduję, że chcesz strzelić. Pokrywa. Zabezpiecz. Jak małe dziecko. Mogę mieć takiego w domu? Nie. Bohater tegorocznego grotowiska. Grot w wersji A3. Wprowadzono więcej zmian niż było zapowiadane w zeszłym roku. Jadąc od początku, Bartek Wam zaczął pokazywać, urządzenie wylotowe. Ono jest bardzo podobne do tego urządzenia standardowego, ale nie jest już kołkowane. To jest standardowy gwint 1/2/28, czyli można je odkręcić i założyć sobie dowolne urządzenie wylotowe z dowolnego karabinka typu AR-2. Nie ma mocowania do bagnetu, bo jest urządzenie wylotowe pozbawione możliwości. Poza tym to dłuższe łoże przy 14,5 calowej lufie, bo to jest też zmienione, lufa jest 14,5 cala, uniemożliwiłoby po prostu zamocowanie bagnetu. Następna rzecz. Nie możemy tego karabinu na razie jeszcze rozłożyć, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że zmieniona jest w ogóle komora gazowa. Jest pozbawiona 6 otworów upustowych, po 3 z każdej strony, które waliły gazami w dół. I użytkownicy grota wiedzą, o czym mówię, bo zwłaszcza przy strzelaniu bez tych plastikowych osłon mieliście czarną rękę. Teraz gazy są kierowane po prostu w tył. Jak otwiera się tłok, to gazy uchodzą. I teraz tłok. Nie ma już czegoś takiego, że jest tłoczek, tłoczysko, sprężyna i że jak wyjmę sobie regulator, to mogę wyjąć tłoczek, ale tłoczyska nie wyjmę. Nie. Teraz odkręcam regulator i tłoczek jest na stałe połączony z tłoczyskiem i cały układ ze sprężyną wyjmuje się po prostu do przodu. Cały popychacz razem z tłokiem wyjeżdża do przodu. Nie ma konieczności wyjmowania lufy, żeby wyczyścić dokładnie układ gazowy. Następna rzecz, łoże. Zobaczcie, jak się zmieniło łoże. Ono jest dużo smuklejsze, bo normalne łoże było mniej więcej poprowadzone w ten sposób, tak? Czyli zaczynało się na wysokości tej dolnej części. Teraz ono jest odchudzone, dużo łatwiej, dużo fajniej chwyta się to łoże dłonią. Ono jest troszeczkę zmienione z przodu, jest tak fikuśnie podcięte, bardzo fajnie to wygląda. Dodatkowo to łoże wchodzi bardzo ciasno. Jest trochę poprawiony system mocowania i ono wchodzi na tyle ciasno, że nie ma na nim żadnego luzu
Tu nie ma ani grama luzu i w tej chwili można już bez obawy montować normalne przyrządy mechaniczne na końcu łoża i nic się z tym nie dzieje. Dalej, zobaczcie, jak się zmienił kształt otworu, w którym porusza się rękojeść przeładowania. Nie ma tego wycięcia tu na dole, ono zostało zlikwidowane. Dodatkowo, jak się przyjrzycie, nie ma tej dziury w suwadle, przez którą wyjmuje się kampin, czyli trzpień sterujący. Jezu, znowu użyłem angielskiej nazwy. I teraz kolejna rzecz. W standardowym grocie, jakbyście popatrzyli tu, to byście zobaczyli szczelinę. Teraz tej szczeliny nie ma. Karabinek został uszczelniony, jest zmieniona konstrukcja rękojeści przeładowania, czyli napinacza. Trochę jest zmieniona konstrukcja suwadła i ten układ tworzy szczelne połączenie, dzięki temu nie ma możliwości, żeby zanieczyszczenia dostały się do środka. Trochę zmieniono też suwadło, oprócz likwidacji zmiany kształtu tego otworu. Wkładka, którą tu widzicie na górze, już nie jest wspawywana, tylko jest montowana na 2 kołki. Kolejna rzecz, trzpień sterujący został zmieniony w taki sposób, że nie jest w tej chwili możliwe włożenie suwadła z zamkiem, jeżeli zamek jest cofnięty, bo w starej wersji grota A0, A1, A2, jeżeli suwadło miało cofnięty zamek, to można było włożyć, ale karabin się nie ryglował. Trzeba było wyjąć, rozciągnąć. W tej chwili nie ma możliwości włożenia suwadła, jeżeli zamek nie jest w pozycji odryglowanej, czyli wysuniętej w przód. Kolejna rzecz, zmiana materiału, z którego wykonane są te rękojeści do zwalniania zespołu ruchomego z tylnego położenia. To już jest aluminiowe. Przekonstruowane gniazdo magazynka. W tej chwili wchodzą już magazynki Magpula 3. generacji. Tu mamy jeszcze, tu mamy stare oznaczenie na komorze. Tak, zobaczcie. 45-45, a zobaczcie, jak pracuje bezpiecznik. Pojedynczy, ciągły. Tak, więc w chwili obecnej, jeżeli żołnierz odbezpiecza, to tak, zobaczcie, ja próbuję to przełączyć dalej i nawet jak muszę przejść za pozycję 90 stopni, żeby on przeskoczył na ogień ciągły. Oczywiście możliwe jest to zrobienie tak, że położenie ognia pojedynczego będzie 90, a ciągły na 135. Na razie jest tak, zobaczymy, jak będzie docelowo. Wewnątrz zlikwidowano ten element, który odpowiadał za zmianę oporu, z jakim pracuje skrzydełko bezpiecznika. Nie ma już w ogóle tego układu. Dzięki likwidacji m.in. tego układu udało się poprawić znacznie charakterystykę spustu. Słuchajcie, spust w A3 jest dwuoporowy. Zobaczcie, jest pierwszy opór, pyk. On pracuje jak niezły spust sportowy. Naprawdę bardzo fajnie pracujący spuścik. Adapter do kolby od Magpula. Na razie jest założona kolba magpulowska. O, dziękuję, Sławku. Zobaczcie, Magpul 3. generacji. Proszę bardzo. Zatrzaskuje się. Pokażemy na moim, że się nie zatrzaskuje? Nie, nie ma sensu chyba. Więc Magpul 3. generacji normalnie się zatrzaskuje. Adapter z buffer tube'em i kolbą. Tu jest założony Magpul, ale może być założona dowolna kolba pasująca do karabinków systemu AR-15. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Oprócz tego jeszcze było parę zmian w środku, a jeszcze last but not least, zobaczcie na kształt szyny. Ona ma przez całą długość zrobione wybrania. Wygląda lepiej i urwano na tym parę gramów. Cały karabinek jest o prawie 300 gramów lżejszy niż A2 w podobnej konfiguracji. Bartek to wziął w rękę i był zdziwiony. Ja byłem zdziwiony mniej, bo ja już ten karabinek widziałem troszeczkę wcześniej. Jest naprawdę znaczna różnica w masie. Zmienione są też powłoki na azotonawęglanie, więc powinien być lepiej zabezpieczony przed korodowaniem. Mam nadzieję, że w jakiejś stosunkowo niedalekiej przyszłości uda się podjechać do fabryki broni Łucznik Radom, rozłożyć ten karabinek, pokazać Wam, jak wygląda w środku i być może nawet z niego strzelić już na filmie, bo nie ukrywam, że zdarzyło mi się już z tego karabinka strzelać. Grota 3, bohater tegorocznego grotowiska. Wszyscy gotowi? Gotów? Gotów! Pełny! Jedziemy! Bez twojej komendy! Gotów!
Naprzód. No tu! No i tyle z Grotowiska 2024. Obejrzeliście dwie części tradycyjnie. Jedna dotyczyła konferencji, druga dotyczyła już samej części praktycznej, czyli zawodów i tego wszystkiego, co się działo tam na strzelnicy. Od razu mówię, bardzo przepraszamy, nie pokazaliśmy Wam wszystkiego, co było na strzelnicy, bo bez sensu skupiliśmy się na tych zawodach cywilnych. Wycięliśmy w ogóle całą tę część, bo ona była po prostu mało atrakcyjna. Potem padł nam jeszcze telefon, zanim go doładowaliśmy, to się wszystko skończyło. Został jeden tor, którego żeśmy nie nagrali. To był tor na osi 500 metrów i tam było strzelanie z karabinu MSBS Grot 762N, czyli z dużego grota, czyli z grota wyborowego. I to był tor taki trochę wymagający, bo tam było strzelanie z wymuszonych postaw, tam było trochę wysiłku fizycznego, tam była zmiana dystansu od 300 chyba do 400 czy nawet do 500 metrów, więc niestety tam już nie dotarliśmy z przyczyn obiektywnych, za co, albo i subiektywnych, za co Was niniejszym przepraszamy, ale mam nadzieję, że ta relacja, którą żeście zobaczyli, i tak Wam się spodoba, mimo że tego toru żeśmy tam po prostu nie nagrali. Co mogę powiedzieć o Grotowisku? Fajnie, że się rozwija. No naprawdę z roku na rok się rozwija. Z roku na rok jest coraz fajniejszą imprezą. Z roku na rok dzieje się na nim coraz więcej. Szkoda, że nie odbyły się dwie prelekcje. Jedną miał prowadzić Daro Polak, czyli szkolenia C12, czy C12 spec szkolenia, czyli Furia. A drugą miał chyba Łasuch, z tego co pamiętam. No niestety one się nie odbyły, program został troszeczkę zmieniony, ale i tak było dosyć ciekawie. No wiadomo, gwoździem programu była prezentacja wersja 3, najpierw w formie prelekcji pana wtedy pełniącego obowiązki prezesa zarządu Fabryki Broni Łucznik Radom Seweryna Figurskiego, a od 2 chyba tygodni, chyba tak, już prezesa, wyznaczonego na to stanowisko przez nową Radę Nadzorczą. To był gwóźdź programu. Nie dostaliśmy tej prezentacji dotyczącej rozwoju rodziny karabinów wyborowych i o podwyższonej celności Grota 762, ale mam nadzieję, że ją w jakimś tam niedługim czasie dostaniemy i poświęcimy jej, tak jak Grotowi A3, osobny film. Cóż mogę jeszcze dodać a propos tej konferencji? Jeśli chodzi o tę część teoretyczną, no to też idzie do przodu, bo jest coraz więcej prelegentów, jest coraz więcej fajnych wniosków, jest coraz więcej fajnych pomysłów, także to idzie do przodu. Natomiast powiem Wam szczerze, część ta na strzelnicy w Maryninie mnie zmiażdżyła, mnie naprawdę zmiażdżyła. Ogromne wrażenie zrobił ten wjazd, czy wejście na ten główny plac strzelnicy ze stojącym Abramsem i Cougarem. Wszystko super, to wyglądało naprawdę super. Świetny pomysł, kapitalny pomysł z tym, że widzieliście w tym roku poza Tarnowem i Radomiem wszystkie firmy, które się dodatkowo wystawiały, były na takim bocznym parkingu naprzeciwko tego całego placu z jedzeniem, tak? Czyli namiotu tam z grochówką, z kiełbami i z karkówkami. I to był rewelacyjny pomysł. Nikt nikomu nie przeszkadzał, to wszystko skupione w jednym miejscu.
poszedłeś na przerwę coś zjeść, mogłeś sobie od razu obejrzeć to, albo oglądałeś to i mogłeś sobie zjeść, albo mogłeś tam przyjść intencjonalnie. Ale nikt nikomu nie przeszkadzał. Wydzielenie tego sektora wystawienniczego, rewelacyjny pomysł. Naprawdę super, to mi się strasznie spodobało. No i ta część, gdzie można było obejrzeć produkty fabryki broni Łucznik, Radom i Tarnowa, no to wiedzieliście, strzeliliśmy sobie na Tarnowie, na stoisku radomskim, mimo że chłopaki nas zapraszali, nie strzeliliśmy. Nie strzeliliśmy dlatego, że nie było czasu. Między innymi dlatego, żeśmy troszeczkę ten czas źle rozłożyli. To, co Wam powiedziałem przed chwilą. Nie starczyło nam nawet czasu na to, żeby pójść i postrzelać sobie znowu z tego wszystkiego, co tam mieli. A można było postrzelać sobie seriami ogniem ciągłym z różnego typu broni produkowanej przez fabrykę broni Łucznik. Więc no, jak dożyję następnego roku, to trzeba będzie inaczej troszeczkę rozłożyć, że tak powiem, priorytety. Zawody te dla mundurowych w porównaniu z poprzednimi super, a w porównaniu z jeszcze poprzednimi miażdżą. Wreszcie nie było żadnych idiotycznych rzeczy typu rozkładanie karabinka na czas, ładowanie magazynka na czas, jakieś takie idiotyczne rzeczy, takie wytapiacze czasu w wojsku, tak? Jak ja jeszcze służyłem, to taki właśnie podpunkt na strzelnicy, nauczanie, rozkładanie karabinka na czas albo ładowanie magazynka na czas. Rany boskie, co to komuś daje? Nic. Po co? Żeby zająć czas. Więc dobrze, że tego nie było. Tory, ktoś usiadł i pomyślał, tak? Ktoś usiadł i pomyślał, komuś się chciało to zrobić, one były, widzieliście, ten tor z tym jeżdżeniem, tym wirusem, czy żmią, wirusem. No tak, z wykopanym okopem, z czyszczeniem okopu, ze strzelaniem z okopu, strzelanie w ruchu, czy tam z podstawy na tym karabinie. Ten tor na 500 metrach, też porozkładane przeszkody, a tu jakieś barykady, a tu jakieś kozły, a tu coś. Musiałeś się zmęczyć, musiałeś przyjąć tę postawę. I tak każdy ten tor, tam chyba było 4 albo 5 w sumie tych torów, one były fajne, na nich się coś działo. Na nich się żołnierz musiał zmęczyć, na nich musiał pomyśleć, na nich zmieniał broń. Naprawdę było super, super pomyślane. Te zawody w porównaniu z ubiegłorocznymi były naprawdę świetne, a tak jak powiedziałem, z tymi sprzed 2 lat to w ogóle nawet nie ma co porównywać. Na koniec było jeszcze jakieś przeciąganie liny. W międzyczasie jeszcze były jakieś zawody, na których się odbywała taka typowa fizolka, tak? Jakieś crossfitowe bardziej. Potem też nagrody rozdawali za to. To przeciąganie liny to było tuż przed zakończeniem w ogóle całej imprezy, więc żeśmy byli, czekaliśmy na to zakończenie, to przeciąganie liny to był kabaret, ale strasznie fajnie się ludzie tam bawili, naprawdę super. Zawody cywilne, no statyczne i dynamiczne. I do czego się sprowadziły? Statyczne, no to po prostu tarcza TS2, czyli czarno-biała z pierścieniami, a zawody dynamiczne, stoję z karabinkiem, mam 5 celów do ostrzelania dubletami i z pistoletu to samo, więc tak naprawdę jedne i drugie statyczne, tylko że jedne były typowo tarczowe, a drugie były ze zmianą celu. Co było zaletą tych zawodów cywilnych? Bo to tam nie było żadnej filozofii, to takie po prostu przychodzisz, pach. Zalety były dwie. Po pierwsze, były za darmo i można było sobie strzelić z grota i z wisa zupełnie za free. 2, zaliczały 2 starty z karabinka, 2 starty z pistoletu, więc jak komuś brakowało, mógł sobie przyjść, zapisać się i było cacy. Co bym zmienił? Dopuściłbym trochę więcej cywilów do tej teoretycznej części. W dawnym Centrum Szkolenia Łączności Informatycznej, w dowództwie WOT-u i dopuściłem w ogóle więcej cywilów. Ale doskonale rozumiem, no bo na grotowisku było tak, na tej części strzelnicowej, że była bramka i było sprawdzanie po nazwisku, tak? Jeżeli nie byłeś na liście, see you, dziękuję, dzisiaj nie wchodzisz. Rozumiem, że nie można wpuścić za dużo tych osób, że miejsc dla cywilów było tylko 100. Bo byłby chaos, bo mogłoby być trochę niebezpiecznie, bo przychodziłoby masa ludzi, potem jak z tym jedzeniem zrobić, bo tam jak już wszedłeś na teren tej strzelnicy, to po prostu wchodziłeś, mogłeś sobie zjeść, to były jakieś koszulki przygotowane, jakieś czapeczki, coś tam jeszcze, więc to by trzeba było wszystko ogarnąć. Więc żeby się to wszystko otworzyło na cywilów,
część rzeczy z tej konferencji na przykład cywila nie dotyczy w ogóle. No bo co cywila dotyczy? Dyskusja na temat dostosowania strzelań, czy tam, nie pamiętam tytułu tej prelekcji, ale tam o tym nowym programie strzelań broni strzeleckiej, tak? Albo co cywila obchodzi, jak się w warsztatach wojskowych czyści broń myjką, albo jakie są wnioski z eksploatacji tego czy tamtego. No nie. Jaki jest pomysł na to, żeby cywilów było więcej na grotowisku? No więc trzeba zrobić, mamy grota, jak się ten wojskowy nazywa? MSBS grot C16FBM1, czy tam teraz jest A1, A2, a mamy też grota MSBS grot S16FB, tak? M1, czyli tak jak ten S, sportowy. Więc co trzeba zrobić, skoro mamy grota cywilnego i mamy grota wojskowego? Ja bym chciał, żeby zrobić po prostu grotowisko cywilne i wojskowe. Wojskowe zrobić wtedy już w 100% wojskowe, że cywile w ogóle nie wchodzą i bawi się tylko wojsko. Ewentualnie zaprosić kogoś na prelekcję typu właśnie, nie wiem, Darek Polak, typu Łasuch, czy typu ktoś jeszcze inny, Jarek Walczak na przykład, albo ktoś taki. A całą część strzelnicową już zrobić stricte wojskową, a w innym terminie zorganizować grotowisko dla cywilów. Można by postawić głównie na część praktyczną, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić także część taką panel dyskusyjny w jakimś fajnym miejscu. Tak? Są te grupy na Facebooku, jest całkiem sporo grono użytkowników grota cywilnych, którzy chętnie się podzielą wrażeniami z używania tego karabinka. Są ludzie, którzy produkują już kuźwa, nie ma co prawda, bo to jest ta moja bieda wersja A3, jak już widzieliście po filmie jednym i drugim, to jest mocno bieda A3, ale mam dodatki, a nie, mam tu dodatki, proszę bardzo, przecież mam rękojeści przeładowania, bezpiecznik i ten zatrzask zespołu ruchomego, to jest z komercyjnej firmy, tak? Pojawiły się już obsady do Colt przedłużone, to Wam też pokazywałem, z komercyjnej firmy i tych gadżetów do grota zaczyna pojawiać się coraz więcej, tak? Poza tym wielu ludzi, którzy mają grota, to sobie go modyfikują, no tak jak ja zmieniłem tu urządzenie wylotowe, mam komory Geissla, ja mam takie wyposażenie, ktoś ma inne wyposażenie, jest kupa rzeczy, o których można by sobie pogadać i z których mogłaby skorzystać także fabryka broni. I tym optymistycznym akcentem kończymy, dziękując wszystkim naszym widzom za współtworzenie tego kanału. To dzięki Waszym kliknięciom, komentarzom, odsłonom, wyświetleniom i wszystkiemu innemu ten kanał funkcjonuje i się rozrasta. Serdeczne podziękowania dla patronów. Bardzo Wam dziękuję za wspieranie. Jest nam łatwiej znacznie z dojazdami, z kupnem amunicji i z wieloma innymi rzeczami. I bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby wspierać nasz kanał w programie Patronite. Zachęcam w ogóle do uczestniczenia czynnie w życiu naszego kanału. I to tyle. Kończę. Do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce w następnym filmie.